Hej, tu Wal z Abgalery. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić z Wami bitwę o flagi, czyli popularny Alliance Showdown Beta. To cotygodniowe wydarzenie, w którym możesz wziąć udział. Aby móc wziąć udział, musisz być członkiem sojuszu, musisz mieć co najmniej 10 poziom kwatery głównej i mieć zarejestrowanych co najmniej 10 członków sojuszu. Nawet w nowo powstałych państwach nie powinno być problemu z zebraniem drużyny i spełnieniem tych minimalnych wymagań. Żołnierze nie giną podczas tego wydarzenia, a rejestracja nie powoduje zużycia marszu ani nie zmniejszy dostępności Twoich żołnierzy. Wszyscy będą nadal dostępni do użycia w grze. Członkowie sojuszu mogą opuścić sojusz w dowolnym momencie podczas konfrontacji, nawet w czasie trwania walk. Wydarzenie trwa 6 dni i obejmuje 3 dni rejestracji oraz 3 dni walk. Walki odbywają się automatycznie, bez naszej ingerencji. Nie musisz być online w trakcie odbywania się spotkania. Podczas trwania wydarzenia zmierzymy się w 5 rundach z innymi sojuszami z naszej rangi. O rangach będzie za chwilę. W każdej rundzie odbywają się jednocześnie 3 różne bitwy. Na lewym pasie, środkowym i prawym pasie. Celem wydarzenia jest zebranie jak największej liczby flag, które można zdobyć wygrywając bitwy na poszczególnych alejach. Flagę zdobywa sojusz, którego przedstawiciel jako ostatni pozostał na planszy, to znaczy wszyscy rywale zostali pokonani. Sojusz wygrywa rundę poprzez zebranie 2 z 3 flag, a wydarzenie można wygrać poprzez zebranie największej liczby flag. Rejestracja, jak już wspomniałem, trwa 3 dni, w których każdy członek sojuszu musi indywidualnie zapisać się na wydarzenie. Rejestracja jest bardzo prosta. Po kliknięciu przycisku rejestracja w prawym dolnym rogu musisz wybrać, na którą linię rejestrujesz swój marsz. Każdy gracz jest reprezentowany przez niebieską figurkę. Zazwyczaj sojusze mają swoje zasady określające, kto powinien zarejestrować się na którą linię, więc koniecznie skontaktuj się z liderami Twojego sojuszu. Jeśli klikniesz na jedną z figurek, zobaczysz przycisk Wyślij wojsko, który skieruje Cię do okna marszu i wybierz wojska, które wyślesz na starcie. Maksymalna liczba graczy wynosi 20 dla każdej linii, czyli 60 w sumie. Gracze zostają posortowani według mocy marszu. 21 i każdy kolejny członek sojuszu według siły marszu, który się zarejestruje, zostanie zarejestrowany jako rezerwowy. Im wyższy wynik showdown, tym wyższa ranga. Kiedy rozpoczynają się bitwy, gracze walczą w odwrotnej kolejności, to znaczy ranga 20 walczy jako pierwsza. Każdy marsz może stoczyć maksymalnie do 2 bitew, zanim zostanie usunięty z linii, nawet jeśli obydwie bitwy wygrał. Jeśli gracz przegra pierwszą bitwę, nie będzie mógł walczyć w drugiej. Pod koniec każdej bitwy sojusz z największą liczbą graczy pozostałych na polu walki wygrywa flagę. A teraz krótko o rangach. Istnieje 6 rang, które sojusz może osiągnąć w Showdown. Aby awansować na wyższą rangę, sojusz musi uzyskać 5 gwiazdek, które są przyznawane na podstawie wyniku walk sojuszu w wydarzeniu. Im wyższa ranga sojuszu, tym lepsze nagrody otrzymasz. Prócz nagród sojuszu oraz nagród indywidualnych, istnieje często pomijana w starszych państwach nagroda za posąg pokazujący rangę Showdown. Brązowy i srebrny nie dają żadnych benefitów. Złoty dodaje plus 3% do szybkości zbierania surowców. Platynowy plus 5%, diamentowy plus 7%, a statuetka Showdown Master daje plus 10% do szybkości zbierania surowców dla każdego członka sojuszu. Garść porad i podpowiedzi. Zarejestruj swój marsz do bitwy o flagi z aktywnym VIP-em, ponieważ wzmocni to Twoje statystyki od VIP-a 9. Podczas rejestracji upewnij się, że korzystasz z talentów wojennych. Nie ma ustalonej formacji, ponieważ każdy gracz ma inne statystyki, więc najlepiej jest to zrobić na podstawie własnych raportów z bitwy. Aczkolwiek nie polecam formacji 33-33-33. Zarejestruj się do Showdown przy użyciu talentu Massive March, aby mieć większą liczbę zarejestrowanych żołnierzy. Możesz także użyć premii March Capacity, jeśli masz takie wzmocnienie w plecaku.
Po zarejestrowaniu sojuszu lider lub wyznaczony gracz z rangą R4 powinien sprawdzić wyniki rajdów swoich graczy i jeśli to konieczne poprosić ich o zmianę linii. Ponieważ sojusz musi wygrać tylko 2 linie, aby wygrać rundę, najlepiej jest podzielić najsilniejszych graczy równo między 2 linie i wysłać słabszych graczy na trzecią. Aczkolwiek strategię sojuszu pozostawiam już osobom odpowiedzialnym za grę w Showdown w waszych sojuszach. Po zakończeniu wydarzenia otrzymujemy złote monety do wydania w sklepie Showdown. Nie zapomnijcie wymienić ich na interesujące was przedmioty. Najlepsi oprócz złotych monet mogą liczyć na skórki marszu, skórki kwatery głównej, ramkę czy medal sojuszu, więc na pewno warto się starać. A jeśli grasz w State of Survival z App Gallery, pamiętaj o trwającym tygodniu z App Gallery i PaySafe Card, w którym zwracamy 20% wydatków w formie doładowania PSC lub punktów Huawei. Na dziś to wszystko. Słyszymy się niebawem. Cześć!